Otwarty i serdeczny, miłośnik kawy i sportu. W jego kraju ponoć występuje ponad 300 gatunków kawy i makaronu. Przed Wami Mirko z Włoch. Buongiorno. Buongiorno. Jak się czujesz? Dobrze. Świetnie mówisz po polsku. Jak nauczyłeś się języka polskiego? Na początku nosiłem taka karteczka przy sobie, gdzie były spisane takie proste rzeczy. Dzień dobry, cześć, poproszę. Później zaczynałem oglądać dużo telewizji, bo to pomaga. Niektóre, nie pomyślałem to, ale to naprawdę pomaga, oglądanie telewizji. I praca między Polakami. Tak starałem się jak najmniej mieć kontaktu z Włochami, jak najbardziej z Polakami. Też z moją dziewczyną, teraz żoną, tak gadaliśmy tylko po polsku. Tak, że uczyłem się. Mówisz też w innych językach. Tak, po angielsku, troszkę po niemiecku, troszkę po hiszpańsku. Mieszkałeś też w różnych krajach pewnie. Tak, tak. Europa widziałem prawie cała. Lubiłem podróżować. Pochodzisz z Kalabrii. Tak jest. Co możesz powiedzieć o swoim regionie? Najpiękniejsze z Włoch. Okej. Bo my mamy wszystko. Tam, gdzie ja mieszkam nad morze, ale mam górę już od 15-20 km, już są góry, jest śnieg. Nie? Są dużo parki narodowe, piękny region, dobra kuchnia. Oczywiście, jak to włoska, o której zaraz porozmawiamy. Jakie święta obchodzicie? Tak jak w Polsce. U nas nie ma takich dużo święty dnia, nie wiem, mówisz 15 sierpnia. Dla nas jest Ferragosto, to nie jest takie religijne święto, ale jest bardziej takie imprezowicie, nie? Są imprezy organizowane w miasto i tak dalej. Ale nie ma u nas dużo święte, podobnie jak tutaj. Ja słyszałam też o takim kontrowersyjnym święcie, to jest procesja biczowników. Tak, to jest. Tam ludzie się kaleczą ostro ze szkłami i nie każdy to wytrzyma, tak oglądanie, takie coś. I też słyszałem, że chcą to eliminować, już tak nie zrobić takie coś, bo to już nie ma takiej czasy. Nie? Jestem na 2020 roku, nie? Tak nie ma już takiej potrzeby, takie poświęcenie. Nie? Pogadajmy o jedzeniu. Okay? Najbardziej znana rzecz, makaron, pasta. Czy to jest tylko posiłek dla Was, czy to coś więcej? Nie, to jest święto na stole. Nie? U nas na obiad jest zawsze makaron. Nie ma takich, nie wiem, schabowe, które osobiście bardzo lubię, nie? Ale nie ma takich inne obiady niż makaron. Nie? I są kilka rodzajów, tak jak mówiłaś, 300 rodzaje. Do tego jest dużo sosu, które dajemy, takie nie tylko pomidorowe, ale makaron jest taka tradycja, świętość, które na obiad musi być. Czy możesz zdradzić przepis na jeden makaron? Już mi wcześniej nadmieniłeś coś o tym makaronie. Tak. Moje ulubione, które też czasami gotuję tutaj, bardziej jak jestem z znajomymi, bo jak jestem sam, mi się nie chce tak bardzo, tak komplikowane. Penne z wódką. I co to Penne jest? la vodka. To na patelni smaży się cebula, czerwona lepiej, boczek, lepiej był guanciale, taki inny rodzaj boczku, ale boczek też może być. I to się smaży nie na oliwa, nie na masło, ale na wódkę. Podpali się a la flambé, się rusza i jak ten ogień już nie ma, rzuca się sos pomidorowy, dużo pecorino i makaron penne. I się wszystko miesza. Ja myślę, że wiele osób będzie zainteresowanych tym makaronem. Jest naprawdę taki szybki przepis i bardzo dobry. Niektórzy się boją, bo mówią, ale wódką, tak później jak będzie smakował, nie czuć, bo wódka da się mało, nie? Czy to prawda, że wszyscy Włosi kochają kawę? Tak, kawa jest drugi święto. Pierwszy jest makaron, kawa jest drugi. My pijemy dużo kawy, pijemy dużo espresso, bo u nas się pije espresso. Rzadko kto pije cappuccino na śniadanie, no to tak. Czyli jeżeli ja wypiję cappuccino po południu, to będzie Już widać, wstyd. że nie jesteś Włochem. Tak. A jaka jest różnica między caffè nero, dobrze mówię, a espresso? Espresso jest taki bardzo małej ilości, do 20 ml max i bardzo mocne. Caffè nero już jest większy ilości, może być do 150 ml i z tego, że jest większe,
to idzie większa woda i to jest słabsze kawa. Tutaj w Gorzowie mamy bardzo dużo miejsc, gdzie można zjeść dobrą pizzę. Jaka to jest dobra pizza według prawdziwego Włocha? Pierwsza rzecz jest ciasto. Jak ciasto jest dobre, pizza jest dobra, bo ciasto daje wszystko. Trzeba dobrze składniki. Później każde pizzaiolo, mówimy, ma swoje tanie przepis, dodatkowe produkty. Ja mam kolega, który dodaje miód na ciasto do pizzy. Inne dają woda gazowana. Każdy ma swoje przepis, tak aż ciasto było jak najlepiej. Jedzenie we Włoszech to jest taka sekwencja, ja sobie zapisałam nawet antipasto, primo, secondo, dolce, dobrze mówię? Tak, ale takie duże jedzenie robi się bardziej jak są gości, bo jak siedzisz sam z rodziną, nie? Na obiad zjesz primo, to jest dania główna. Nie robią się takie duże jedzenie, nie? Sama rodzina. A jak przyjdą znajomi albo gości i tak dalej, robi się tak, antipasto, to są przystawki, primo, danie główne, drugie danie i dolce deser. No to tak, ale to mówię, to tylko jak są gości, nie? Bo inaczej to kto zje tyle. Jaki to jest włoski model rodziny? My często mówimy, wiesz, o, to jest włoska rodzina, nie? Zależy od regionu, zależy od rodzina. U mnie był taki bardzo, matka była twarda kobieta, która rządziła w domu. Teraz też moja siostra rządzi. To zależy od rodziny. No, ale rodzina też jest taka coś ważne we Włoszech. Tak jak i w Polsce. Tak jak w Polsce, tak. Porównując te dwa kraje, Polska to katolicki kraj i Włochy też, prawda? Tak, ale mniej katolicki niż tutaj. Ja czasami tutaj widzę na Bożego Narodzenia zimno, naprawdę zimno, było niektóre lata, nie, minus 15, minus 20 stopni, ludzi na dworze kościoła tako i słyszeli msza, nie? We Włoszech coś takiego nie ma, nie? Jak jest zimno. Okay. Jest zimno, nikt nie chodzi do kościoła. Babcie, ciocie, może rodziców jeszcze tak, ale już młodzi tak mniej tak interesuje się z tym. Ale wciąż jeszcze we Włoszech są procesje, są dni tak. patronów. Tak, oczywiście. To i też jest Watykan, jest pierwszy kraj katolicki w Europie. Jest. Nie mówię, że nie jesteśmy wierzący, nie? Tylko mówię, że porównane do Polski, tu jest bardziej katolicki niż u nas. Jesteś z południa Włoch. Tak jest. To jest blisko Sycylii. Tak. Jaka jest różnica między tym północnym Włochem, a tym południowym? To są dwa inne kraje. Są niektóre też partie polityczne we Włoszech, które proponowali kilku razy o rozdzielaniu Włoch. Północne, południe. Bo od jedzenia, od kultury, od mentalności jesteśmy zupełnie dwa inne kraje. Trudno to tłumaczyć, ale jak się jedzie we Włoszech i spędzisz tydzień na północne, Mediolanu i tydzień w Neapolu, widzisz ogromne różnice od wszystko, od ludzi, od mentalności, od jedzenia, od wszystko. Ja gdzieś chyba przeczytałam, że ci północni Włosi to są bardziej tacy rygorystyczni, a ci z południa zrelaksowani. Oczywiście. U nas się mówi, nie rób dzisiaj, co można spokojnie robić jutro. Północny jest bardziej bogaty i industrializowany część kraju, po co tam są nauczone, że pracują, muszą pracować i lubią pracować. W południu nie mamy fabryki, nie mamy nic, mamy tylko turystykę. Nie czujemy takiej potrzeby zrobić, tak pracować, bo po co? Nie mamy tak pracy. Będziemy spokojniejsi. Nie? Masz rację, może to jest właśnie klucz do sukcesu, nie? Tak, jest. Żeby zrelaksować się. Włochy są ogromne. Gdybyś miał wybrać 5 miejsc, które poleciłbyś Polakowi, żeby odwiedził te miejsca, ale tylko 5. 5. Zaczynam od północnej, na pewno Trentino. Trentino to, my nazywamy to Trentino Alto Adige, oni się nazywają Sud Tirol, bo jest Nord Tirol, Austria i Sud Tirol. Ale to jest niemiecka strona włoska, oni tam mówią po niemiecku, mają nazwiski niemieckie, niektóre nie potrafią też po włosku mówić. Ale tam są Alpy piękne, bardzo dobre wino, bardzo dobre jedzenie i polecam tam naprawdę. Już środkowe, oczywiście Florencji, to jedna najpiękniejsze miasto w Europie. Rzym, bo Rzym, trzeba zobaczyć Rzym. Neapolu,
i Palermo. To są 5 miejsc i całe kraju. I na tej 5 miast widać, że każde jest osobne miasto, każde ma osobną kulturę. Wracamy do Polski. Co urzekło Cię w Polsce? Jak mieszkałem w Anglii, byłem bez roboty. Straciłem pracę i tutaj miałem dziewczynę, nie? Teraz moja żona. I proponowała mi tutaj próbować szukać jakiejś pracy, bo jeszcze był taki okres, gdzie było naprawdę dużo pracy, otworzyli dużo restauracji, Gorzów zmienił się dużo. Przyjechałem tutaj, znalazłem pracę i zostawiłem. Nie? Teraz mam rodzinę, mam syna, mam żonę i tutaj widzę moje życie, nie? Wcześniej mieszkałeś w Świnoujściu, prawda? Przez Tak. jakiś czas. Jak długo? 4 lata. O, dosyć długo. Teraz jesteś w Gorzowie. Tak. Jakie są różnice między tymi miastami? Świnoujście kocham, bo ja pochodzę z południu Włoch, z morza, miasto nad morze turystyczne. I Świnoujście dużo pamiętam mój miasto. Zawsze się mówi, że jak pochodzisz z morza, będziesz tęsknić cały czas nad morze. I to jest prawda. To jest jedyna rzecz, której mi naprawdę brakuje, jest morze. Lubię Świnoujście, jest taki... Mam dużo znajomych, ludzie są otwarci bardzo. Ale dużo się zmieniło. Bo byliśmy teraz na wakacje, na weekend, widziałem dużo zmian. Już robi taki bardzo turystyczne miasto, wcześniej tak nie było. A jak spędzasz czas w Gorzowie? Swój wolny czas? Zależy. Najwięcej spędzę czas z synem, bo uwielbiam z synem spędzić czas. Jeździć na roweru, w parku Róż lubię, albo idziemy na jeziory tutaj, za Gorzowa. Spotykamy się z kolegami, idziemy na kawę, to różnie. Nie mam taki plan, tak, co robić codziennie. Czyli odnalazłeś się chyba tutaj, znalazłeś swoje miejsce Tak. tutaj. No, to jest fajne miejsce. To w Gorzowie można dobrze mieszkać, ma dobra lokalizacja, bo jesteśmy bliżej jak coś, można jechać do Poznania, godzina drogi, półtora, do Szczecina, do Berlina, czyli nie jesteśmy tak dalej od większych miast. Wspomniałeś, że bardzo lubisz spędzać czas ze swoim synem. Oczywiście. Jak uczysz go włoskiej kultury? To dobre pytanie. Jak uczę? Zaczynamy to, że on nie lubi tak bardzo uczyć się kultura włoska, ale rozmawiamy cały czas z Włochem, uczymy się języka włoskiego, oglądamy filmy po włosku czasami, robimy takie lekcje z języka włoskiego, rozmawiamy codziennie z mojego ojca, swój dziadek, nie, po włosku i tak dalej. I następnego roku planuję go wysłać do Włoch na całe wakacje, 2 miesiące. Samolotem mój tata odebra go w Napolu, na lotnisku i będzie spędzał 2 miesiące nad morze, wakacje przed moją rodziną. To chyba będzie dla niego najlepsza lekcja. No Prawdziwa. tak. Prawdziwa lekcja języka włoskiego i włoskiej kultury. Tak jest. Mirko, czy ty zostaniesz w Gorzowie już na zawsze? Nie na zawsze. Nie. Ja jestem tak właśnie, jak mówiłem, ja lubię podróżować. Ja nie mam mojej stałej miejsce, ale na starość, emerytura, ja planuję na pewno wracać do domu. Siedzieć na plaży, oglądać, nie wiem, jak zachód słońca na plaży, jak staruszek na emerytura i tam się relaksować. Lubię Gorzów, lubię Polskę, ale to nie mój kraj. Każdy chce wracać później do domu. Zwłaszcza, że pogoda tutaj jest jaka jest. Bywa ciepło, no ale to na pewno nie to samo co Włochy. I ja mam dla Ciebie jeszcze jedno zadanie. Wszyscy goście korzystają z tej magicznej kuli, wybierają sobie jedno zadanie lub pytanie. Proszę Cię, żebyś wylosował. Dobra, bierzemy ten pierwszy. Okej. Give 3 Polish name for woman. Okej. 3 polskie. Imię dla kobiety. Tak. Ania, imię mojej żony. Słyszałem kiedyś takie fajne imiona, ale teraz nie pamiętam, ale Grażyna, Okej. imiona mojej teściowa. I Beata. A Beaty nie znasz żadnej? Nie, znam, bo w ogóle zauważyłem, że w Polsce są bardzo takie tej samej imiona używane. Tak. W rodzinie mojej żony są setki Anie, setki Katarzyna, ale tak
No, ale to są 3 imiona, które najbardziej Pamiętasz? pamiętam. Super. Mirko, bardzo Ci dziękuję za wywiad. Grazie mille, dobrze mówię? Dobrze, prego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i do widzenia. Dzięki. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się bardzo ciekawych rzeczy o włoskiej kulturze. Grazie i zapraszamy na kolejny odcinek z kolejnym wspaniałym gościem.